Co roku jesienią przychodzi czas aktualizacji. Jedni niecierpliwie wyczekują nowych funkcji, drudzy zastanawiają się, co tym razem Apple namąci, a trzeci napiszą, że Android i tak jest lepszy. Dlatego dzisiaj pokażę Wam 5 moim zdaniem najciekawszych i najważniejszych zmian, jakie czekają nas w nowej aktualizacji iPhone'ów do iOS 17. Intro! Po pierwsze, plakat kontaktu. Zobaczcie, gdy klikniecie edycja, możecie sobie wybrać dany spersonalizowany plakat, który pojawi się na pełnym ekranie. I teraz stwórzmy sobie nowy i zobaczcie, robimy kamerą zdjęcie i użyjemy tego zdjęcia jako plakatu kontaktu. No i zobaczcie, oczywiście możemy sobie dostosować tutaj różnego rodzaju czcionkę. Ta będzie może widoczna. Podobne rzeczy już były w przypadku ekranu blokady, natomiast tak wygląda stworzony właśnie plakat kontaktu Jan Kowalski. No i teraz zobaczcie, jak to wygląda. Wykonuję połączenie, no i na pełen ekran mamy plakat kontaktu. W nowym iOS możecie także spersonalizować swój własny plakat, który będzie udostępniany innym użytkownikom. I tak jak widzicie, dzięki temu możecie łatwo przesyłać swoją wizytówkę z różnymi danymi, takimi jak mail czy telefon. Swoją drogą Apple chyba dąży do tego, żeby ludzie używali tylko iPhone'ów, no bo przecież jeżeli przybliżycie do Androida, no to nic się nie stanie. No i co wtedy? Wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście w jakimś miejscu ciekawym, poznajecie nową osobę, no i chcecie wymienić się łatwo kontaktami, przykładacie Androida do iPhone'a, no i nic. Nową funkcjonalność zyskuje także AirDrop. Teraz, podobnie jak w przypadku udostępniania kontaktów, wystarczy, że klikniecie udostępnij AirDrop. Teraz zamiast wybierać spośród urządzeń, które znajdują się na liście, możecie przybliżyć do siebie telefon, no i dane multimedia zostaną udostępnione. Według Apple doczekamy się także funkcji AirDropa, która pozwala na przesyłanie plików przez internet, czyli jeżeli znajdujemy się w jakimś pomieszczeniu, przesyłamy sobie pliki i wyjdziemy z tego pomieszczenia, ale oba urządzenia będą zalogowane do kont iCloud, no to wtedy kontynuowane będzie przesyłanie plików już przez internet, niekoniecznie jeżeli urządzenia będą blisko siebie. Nieco drobniejszych zmian doczeka się komunikator iMessage. Teraz wystarczy, że przesuniecie dymek w prawo i możecie już odpisywać zamiast przytrzymywać odpowiedź. Natomiast co jeszcze istotne, teraz po kliknięciu plusika mamy dostęp do wszelkich multimediów, które możemy otworzyć. Oczywiście, gdy zjedziemy w dół, mamy tutaj kolejne, natomiast możemy łatwo teraz na przykład przesłać audio w ten sposób. W ustawieniach iPhone'a pojawiła się także nowa zakładka tryb czuwania. Po włączeniu trybu czuwania iPhone w pozycji poziomej będzie mógł wyświetlać nam na przykład godzinę czy widgety. Możemy tutaj także aktywować tryb noc, pokazywać powiadomienia czy podgląd po stuknięciu. A w praktyce wygląda to tak, że blokujemy telefon, teraz kładziemy na ładowarce indukcyjnej i zobaczcie, tryb czuwania wita. Po aktywowaniu tego trybu pokazuje nam się kalendarz i zegar. Możemy sobie przejść na prawo. Teraz wyświetlają nam się zdjęcia z naszej galerii. Przechodzimy dalej na prawo, mamy jeszcze inny zegar. Po przytrzymaniu możemy także sobie dostosować dany zegar. Klikamy przycisk i teraz możemy sobie na przykład zmienić kolor wskazówek. To samo będzie na przykład tutaj. Możemy sobie zmienić zegar. Natomiast jeżeli chodzi o ten ekran główny, tutaj również możemy sobie zmieniać zegary. Możemy sobie także dostosowywać różne widgety. Jeżeli przytrzymamy tutaj, to możemy teraz sobie dodać na przykład widgety z przeróżnych aplikacji. Moim zdaniem ciekawe rozwiązanie, jeżeli lubicie ładować telefon indukcyjnie, wtedy taki tryb będzie Wam się automatycznie załączać i otrzymacie możliwość na przykład sprawdzenia pogody czy zegara. Ostatnia rzecz to już takie drobne zmiany kosmetyczne. Otrzymujecie dostęp do interaktywnych widgetów. Teraz z poziomu samego pulpitu możecie sobie na przykład odznaczać dane przypomnienia czy zaznaczać, ale macie także możliwość włączenia czy wyłączenia różnego rodzaju akcesoriów w domu, a także na przykład możecie odtwarzać sobie jakąś muzykę, wszystko z poziomu samego widgetu. Safari zyskało nową i wygodniejszą obsługę grup kart. Teraz po wejściu do przeglądarki możecie sobie łatwiej przechodzić pomiędzy grupami kart. Oczywiście grupę kart możecie sobie nową utworzyć, nazwać
No i teraz ona będzie już widoczna jako kolejna i możecie po prostu lewo, prawo sobie przewijać. W aplikacji Zdrowie natomiast pojawiła się nowa zakładka Kondycja psychiczna. Po wejściu do niej możemy sobie zobaczyć, co zmienia się tutaj w naszej kondycji psychicznej i możemy na przykład zobaczyć różnego rodzaju artykuły, czy tutaj wskazówki, na przykład, że sen jest ważny, ale co ciekawe, możemy sobie taki dzienny quiz, powiedzmy, wykonać. I teraz klikamy rejestruj. Jak się czuję w tej chwili? Ja teraz czuję się przyjemnie. Mogę powiedzieć, że na przykład czuję pasję do tego, że robię filmy na YouTubie. Klikamy dalej, możemy powiedzieć, co ma na nas największy wpływ i teraz zapisano. No i już nasza dzisiejsza ankieta została zrobiona. Nie testowałem tej funkcji dłużej, także nie wiem, jak te wykresy będą się tutaj kształtować i jak to do końca będzie tutaj działać. Natomiast jeżeli będziecie chcieli, to wrócę do Was kiedyś z update'em. Dla ludzi, których denerwowało to, że w iPhone'ie macie tylko jeden budzik, teraz możecie to zmienić, ponieważ pojawiło się więcej minutników. No tutaj dużo nie ma co o tym mówić, po prostu jest więcej minutników. Co bardzo mnie zaskoczyło jako osobę, która robi dużo filmów i zdjęć, to to, że w nowym iOSie jest poziomica. Zresztą zobaczcie, gdy trzymacie krzywo telefon, no to pojawia się poziomica i będzie nas tutaj prostować. Ostatnia rzecz to zmiany w Siri. Co prawda podejrzewam, że w Polsce niewiele osób z niej korzysta, no bo nie mówi jeszcze po polsku, natomiast teraz wystarczy do niej powiedzieć tylko Siri, nie trzeba mówić tego znanego Hey Siri, a tym możemy sterować z poziomu ustawień. W iOSie 17 znalazłoby się jeszcze dość sporo zmian. Podejrzewam, że niektóre też nie będą w ogóle w Polsce działać lub będą ograniczone do niektórych regionów. Zresztą to nie jest jeszcze oficjalna wersja systemu iOS 17. Jest to wersja beta, którą zainstalowałem na moim codziennym telefonie i nie polecam Wam tego robić z tego względu, iż ma ona jeszcze cały czas bardzo dużo błędów. No i po prostu na codzienny telefon to może nie być zbyt stabilne rozwiązanie. Na oficjalne wydanie będziemy jeszcze chwilę musieli poczekać, bo w okolicach premiery iPhone'a 15 ten system powinien już być oficjalnie dostępny na telefony z jabłkowym logo, ale jeżeli nie chcecie przegapić nowych odcinków, no to subskrybujcie ten kanał, bo będziemy pokazywali Wam nie tylko systemy, ale także nowe iPhone'y 15. Dajcie znać, czy się nie możecie doczekać. Wow, emocje. Aktualizacji niestety nie dostaną popularne wciąż telefony, takie jak iPhone 7, 8 czy nawet 10. Zresztą listę telefonów, które otrzymają aktualizację do nowego iOS-a, widzicie teraz na ekranie. Jednak czy nowa aktualizacja to będzie rewolucja? Moim zdaniem nie do końca, ponieważ będą to drobne poprawki, przynajmniej na to się zapowiada, natomiast niektóre funkcje też mogłyby być już dawno wprowadzone. Ale bardzo ciekawi mnie Wasze zdanie, więc zostawcie komentarz i napiszcie, co Wy o tym wszystkim sądzicie. I oczywiście pamiętajcie, żeby subskrybować kanał Technostrefa, no i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.